Dzień dobry, ja jestem Maciek. To jest Cospo X1, a Wy oglądacie kanał Velo Creation. Ale zacznijmy od początku. Na samym początku witam się z Wami, chociaż z Velo Creation, z chłopakami z Velo Creation mam już okazję współpracować od pewnego czasu, to jeszcze mnie nie widzieliście. Ale dzisiaj mam okazję stworzyć swój pierwszy materiał. Czy ostatni? Oby nie, ale zobaczymy, jak mi pójdzie. Jedziemy. Zapomnij o oparzonych dłoniach czy wystającej rurze z pleców, bo w kieszeni możesz mieć coś bardziej cywilizowanego. No dobra, ale co to właściwie jest? To kompaktowa, akumulatorowa pompeczka, która ma napompować koła w rowerze, w samochodzie, a nawet piłkę, bo producent do zestawu daje kilka przejściówek, w zależności od tego, do czego będziemy ją chcieli używać. Producent chwali się maksymalnym ciśnieniem 120 PSI takiej pompeczki i tym, że możemy to ciśnienie bardzo dokładnie ustawić dzięki wybudowanemu wyświetlaczowi. Na papierze brzmi to świetnie, a jak to wygląda w praktyce? Pierwsze wrażenia są naprawdę dobre. Kompaktowa obudowa, wykonana z plastiku, ale z tego dobrego jakościowo plastiku, no i 128 gramów. To 50 gramów więcej niż na przykład nabój z dyszą, no i też o 50 gramów więcej niż najmniejsze pompki, na przykład te od Lezyny. Ale spokojnie, zmieści się w Waszej kieszonce z tyłu, jeśli chcielibyście ją zabrać ze sobą. Ekranik, choć archaiczny, jest bardzo czytelny, a samo sterowanie odbywa się za pomocą 3 przycisków. Włącz-wyłącz, plus i minus. Ładowanie przez USB-C, bardzo szybkie, a bateria wystarcza na kilkadziesiąt dopompowań albo kilkanaście pompowań od flaka, czyli całkiem nieźle. To, co dla mnie jest największym plusem tej pompki, to to, że nie wymaga ona nakręcania na wentyl. Po prostu się ją zakłada. Czyli jak to wygląda w praktyce? Odkręcamy kapturek, luzujemy wentyl. Pompka oczywiście jest już włączona. Plusem lub minusem ustawiamy sobie, jakie ma być zadane ciśnienie i nakładamy pompkę na wentyl. W tym momencie pompka już sama odczytuje, jakie jest zadane ciśnienie. U mnie jest 48 PSI, a ja chcę, żeby to były 53 PSI, więc włączam ją. Ale jednym z minusów tej pompki jest to, że czasem, kiedy wentyl jest zatkany mlekiem, trzeba po kilka razy włączać ją, żeby dopompowała powietrze. Czyli śledzimy wskazania na monitorze i patrzymy, jakie jest aktualne ciśnienie w dętce, w oponie, ale raczej to się dzieje przy tublesie, kiedy właśnie mamy zatkany wentyl mlekiem. Da się z tym żyć, ale trzeba pamiętać, że monitorujemy wskazania ciśnienia. Czas pompowania to oczywiście zależy od stanu naszego ogumienia bądź dętki, ale od kilkunastu sekund do tak naprawdę minuty. Sporym minusem jest oczywiście hałas, jaki generuje taka pompka, no ale wszystkie tego typu rozwiązania są głośne, więc nie polecam używać z rana, kiedy wychodzimy na rower, a nasi domownicy jeszcze śpią, albo jeśli mamy małe dziecko. I jeszcze szybki rzut oka, jak potencjalny zestaw ratunkowy się prezentuje. Czyli od lewej mamy mini ręczną pompkę, nabój CO2 z dyszą, a po prawej nasze Cospo X1. No dobra, a jak to jest z jej dokładnością? Porównując ciśnienie zadane z Cospo X1 do podłogowej SKS, Cospo lubi odrobinę zawyżyć. Dobrze, że w tę stronę i nie trzeba się martwić, że nasz tubeless bądź hookless wybuchnie, no ale trzeba mieć to na uwadze, że jednak o kilka PSI Cospo zawyża. Nie jest to nic niebezpiecznego, ale puryści rowerowi miejcie to na uwadze. Zapytacie, ile to kosztuje, panie kolego? Na oficjalnej stronie producenta około 230 zł, a na popularnym chińskim portalu około 150 bez żadnych kuponów. Dużo? No to zależy, jak na to spojrzymy, bo jeśli często dokupujecie kolejne naboje CO2, a ręczne pompki szorują Wam o asfalt, no to wtedy nie aż tak dużo. Mnie zdecydowanie bardziej podoba się cena 150 zł niż te 230, no i w tej cenie bym rekomendował jej zakup. W wyższej niekoniecznie. A więc podsumowując, Cospo X1 to zdecydowanie nie jest sprzęt dla wyznawców zasad Velominati.
bo jest cięższy o 50 gramów niż nabój CO2 z dyszą. I to już jest podstawa, żeby go ze sobą nie zabierać. I ja będę z Wami całkowicie szczery, również go ze sobą nie zabierałem. Ale nie dlatego, że jest za ciężki o te 50 gramów, tylko dlatego, że wyznaję zasadę, że szosa ma być maksymalnie czysta, więc nie zabieram ze sobą żadnej torebeczki, nic prócz bidonów. Jak zapytacie mnie, Panie Macieju, jak w takim razie radzisz sobie, jeśli złapiesz flaczka? A zasada jest prosta, telefon do przyjaciela, a właściwie nie do przyjaciela, tylko do żony, więc polecam, przydaje się mieć żonę. Kospo testuję już jakieś 3 tygodnie i ostatnio miałem okazję zabrać ją na urlop. Zamiast taskać ze sobą dużą podłogową pompkę, wkładać ją do samochodu między rzeczy moje, żony i dziecka, zabrałem to. I wiecie co? Sprawdziło się doskonale i w ogóle nie odczuwałem braku tej dużej podłogowej pompki. Oczywiście, że ten maluch nie zastąpi Wam dużej, dobrej, dokładnej podłogowej pompki, ale na pewno uzupełni Wasz asortyment sprzętu, który można ze sobą zabrać. Na przykład na jakieś gravelowe, sakwojowe wojaże. Wkładacie to maleństwo gdzieś do podsiodłówki albo do piórnika i nie martwicie się o nic. Nie martwicie się, że jeśli złapiecie gumę albo będziecie mieć dętkę, to macie 1, 2, 3 szanse. Dokładnie tyle, ile macie nabojów CO2. Albo musicie taskać tą nawet małą, ale jednak długą i średnio pakowną pompkę ręczną. A to nie dość, że kilkanaście razy może napompować Wam koła, to jeszcze nie zabiera dużo miejsca, ma akumulator i jest bardzo poręczne. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy znacie jakąś alternatywę dla Kospo X1. Od siebie dodam, i oczywiście też to wiecie, że kilka ich jest. No i napiszcie też, jak sprawdziłem się w roli nowego redaktora na kanale. A tymczasem muszę uciekać, bo gonię słońce i ustawiam się jak tylko mogę, żeby świeciły mi ostatnie promyki jeszcze na twarz. Do zobaczenia!